Dzisiaj nie ma dnia z Pawłem Pawlakiem, tylko z Tomem Cruzem. Lub innym polskim zawodnikiem. Słuchajcie teraz zaschnięcia. Jo, ale leszczyk, ty. Tu jest wysoko. Zejdziesz na to dla dzieci. Ja tu jest jednak wysoko. Ja się tak trzymam, że aż mnie palce bolą. Jak się trzyma tam drzewa? Klincz razy milion. Klincz, czuj. Wiedziałem, że to będzie śmieszne. Ja to chyba to Wygląda jak ruchało, Rob. Ty Robert, ty masz swoje plakaty? W ASG ty masz swoje plakaty? I biję w ten sposób łokcie. Już się nie mogę doczekać tych emocji. Piękna walka, na razie bardzo się badają. Jest to coś pięknego, to jest esencja tego sportu tak naprawdę. Zaczynam troszkę zasypiać. Dobra, jestem z wami. Piękny bark! Maneczko wszystkim. Dzisiaj robimy trening. Ostatni taki mocniejszy. I dalej robimy rywalizację z tym oto człowiekiem. Także zobaczymy, kto jest najlepszy. Znowu. Wiesz, że jak coś by poszło nie tak, to ja ci podetnę linę i do walki nie dojdzie. Zdajesz się z tego sprawę. Ale wiesz, że ja to To będę... jest vlog z Pawłem, nagrywki z Bartosem, bo ja słyszałem cały czas Bartosem. Nie no, oczywiście Meru zadzwonił na vlog z Pawłem, ale mówi, a może być Bartos? Może być Bartos, to będzie nudno. Bartosz musi być na vlogu KSW. Nawet jakbym go nie chciał, to i tak KSW będzie go chciało. Musi być ten Bartos. Ty tydzień do mnie nie pisał w końcu. Ty, wiesz co? Bo Meru pisze do mnie, żebyś był. I robił wszystko, żeby termin nie pasował. A ja mówię, odwołam wszystko, żeby być na tym vlogu, żeby być tylko na tym vlogu. Nie no, śmieję się. Ale Grubas obiecał mi w rewanżu, że on wystąpi na moim. Jako taki zabawiacz własny klan. W środę będziemy kręcić u mnie i on będzie zabawiał tam. Jej. A co to za nowy imidż? A czuję, że testosteron ma większy przez tą brodę. Taki jestem, wiesz, w ogóle mniejszy, zabiłem go, trafił. Ale przez pierwszą minutę. Nieważne, Nie to bo bez minuta by wystarczyła. Chyba nie wiesz, jaka jest drożność nosa teraz. Słuchajcie teraz zaschnięcia. Żeby ci gil nie wypadł. Wszystko co ominie mi na zewnątrz, high kick, wszystko co ominie mi do środka, kolano. Mam najmocniejszego gościa tutaj Z kim robisz? z trenerem. Pawłowi uważam, że w tych walkach brakuje agresji. Taki, wiesz, zły. Paweł Pawlak byłby jeszcze bardziej niebezpieczny w klatce. On jest za łagodny w tej klatce. To jest taki volume gość, nie? Volume striking, który robi ci krzywdę, rozbija cię całą walkę, ale nie ma właśnie nigdy tego, wiesz, on nigdy nie zaryzykuje, bo nie czuje, zawsze jest szacunek, nie ma złej krwi. Więc jeżeli teraz może Paweł troszeczkę tam głowę sobie nakręcił z tym, że Damian jest trochę arogancki i dzięki temu będzie mógł się jeszcze bardziej zmotywować, żeby troszeczkę agresywniejszy, bardziej ofensywny w walce, to wydaje mi się, że to będzie na plus. A czy Damian jest arogancki, kurde, no walczy o pas, ma rewanż, no w jaki inny sposób ma podchodzić do tego? Ma mówić, że wiesz, że jest słabszy od Pawła? No nie, no. Jest pewny siebie, bym nie powiedział, że jest arogancki, tylko jest pewny siebie. To musisz głośno mówić o tym, co masz w głowie, bo jeżeli boisz się mówić o tym, co masz w głowie, to się nigdy nie ziści, nie stanie, więc mówi po prostu głośno o tym, że wygra z Pawłem, że jest od niego lepszy. My mówimy, że Paweł jest lepszy, Damian mówi, że jest lepszy, tak? Jego narożnik mówi, że jest lepszy, więc może to jest po prostu jego strategia teraz w inny sposób podejść do całej tej gry przed walką. Nie uważam, że jakby to jest jakieś zachowanie, które jest niewłaściwe ze strony Damiana i w żaden sposób nie uznaję tego za jakiś minus. Jedyne co to mówię, może to być dla nas na plus, że po prostu Paweł będzie troszeczkę bardziej wyjdzie z takim pazurem do tej klatki. Flying. Damian, szacunek, że ty tak tych typów podnosiłeś. Ta robota, on się tutaj sztuk do kamery cieszył. Janikowski też tak opowiada do kamery jak on, czy trenuje? Damian już mnie podda tym kątem rękami. Mamy to przeanalizowane już. Mam cię udusić czy nie? Nie dusz mi naprawdę. No, to dajcie mi telefon, sobie będę oglądał coś. Proste tak. Skoczeni?
Ja też. Jeszcze nie umiał tego piątek. Tydzień temu tego nie miałem przed trailerem. Ty patrz, on mi naprawdę poddał tym. Jak Damian chce nas wciągnąć w swoją grę psychologiczną i ma rozwiązanie po tym, jak ty uciekniesz? Do lachę mi pociągnie. Wyjdę i... Dobra, wytnijcie to. Ale byłoby ja, jakby nas poszukał dwóch. No. Chciałbym Damiano, proszę tak nie robić. zakończyć karierę. Dobrze, staniemy się lubić obserwować na Instagramie. Pierwszy raz widziałem Pawła Złego, bo zawsze jest takim, wiesz, piździelcem, a teraz to był zły. Teraz był zły, a nie, ja raz widziałem go złego na rundach. Czy nie robił ze mną, bym go zabił, ale widziałem go z kimś innym złego i wyglądał groźnie. On ma tak, musi dostać, że 3 na ryj i wtedy takie robi oczy. Taki robi ryj, dopiero jest bo tak to jest taki o. Taktycznie walczę. Dopiero już jak zaczyna bić. Ja mówię, Bo jestem frociarzem, no to jak mam inaczej bić? Powiedz mu, że jest frąciarzem. Powiedz mu do twarzy, że jest frąciarzem, no. Nie jestem frociarzem. powiedz mi, że jestem frociarzem, powiedz mi to w twarz. Wiecie, że teraz jego kariera jest w moich rękach. Nie ma nic. Klepałem. Nie, to był cios. No, a był cios nadgarstek. To był cios, po którym ja go trzymałem, potem... Wbiłem się na wesele do Marka na parę godzin przed. Coś tam właśnie popiłem, to było ponad 3 miesiące przed walką. On kłamie. Uderzył w boksera, uderzył 750, złamał sobie rękę przed walką z Michałem Materną. Uderzył 750, a on powie, że uderzył 900. To nieprawda. Mam na to dowody. A to jest ciekawostka, że przed walką zacząłem okres przygotowawczy i mi poszła ręką. Przez głupią rywalizację. Ale na tym samym weselu poddał 8-latka skrętówką. Więc Paweł ma jedną nieoficjalną skrętówkę w rekordzie. Dobry mam parter. Wszyscy byliśmy w miarę tam zaprawieni i jak się dopadliśmy do tego boksera, to już biliśmy to na 100 różnych sposobów, wiesz, lewa ręka, prawa ręka, biliśmy 3 ciosy lewą ręką, 3 prawą, wyliczaliśmy średnią z tego na przykład, nie? Coś z tą ręką się tam stało. Pamiętam, że naprawdę Paweł z którąś tam kością dłoni nie mógł uderzać. Faktycznie było tak, że sparował, robił, to nie było tak, że był wyłączony z przygotowań, ale na pewno jak gdzieś tam mocniej uderzył, to go urażała ta ręka, musiał mocno się tejpować. Dobra, legendę trzeba pielęgnować. 2 ręce miał połamane. Nie jedną. Jak słyszeliście o jednej, to błąd. 2. Nie ma ogólnie walki, do której Pawłowi coś nie było. Do tej też na pewno powie w klatce, że co się wydarzyło. Ja uważam, że to były bardzo dobre przygotowania. Ogólnie naprawdę fajne, długie i takie w miarę bez przerwy, ale pewnie Paweł i tak w klatce coś sobie wymyśli, żeby zainteresować publikę tym swoim legendarnym już tekstem. Nie wiem, czy wiecie, ale do tej walki mogło nie dojść. Gdzie jest mój krążek i kij hokejowy? Kto gra ze mną pierwszą rundę? Mogę uderzyć normalnie. Tylko lekko nie wyjść. No dobra, ale ogólnie Jury nie dostaje, ale samo... No załóż go na chwilę. Załóż, wygodnie jest? No ja nie lubię w kasku. Zobacz. Czujesz? No. Taki jest k***a, że czuć, nie czujesz jakby ciosu na twarzy, ale głowa mnie boli po sparingach w nim na przykład. Soon. I mam zgodę od KSW, że na następną walkę wychodzę w tym kasku. Dobra, teraz poglądam. Dobry trener! Paweł jest średni w każdej płaszczyźnie, co go czyni go mocnym zawodnikiem MMA. Doświadczenie, cwany lis. Damian może zrobił progres, ale sądzę, że wystoczył tyle batalii i bojem to Paweł. Paweł doświadczony. Ciekawostka taka, że jak Paweł był w UFC, to ja dopiero w tym roku biłem się na pierwszych amatorskich zawodach, na takiej sidolidze. To on już był w UFC. To ja dopiero pierwszy raz pojechałem na zawody w 2013 roku, a on już był w UFC, nie? Beka, co? Teraz go bije. Mocna, straszliwa ta forma. Jestem nie do poddania, nie do znokautowania, Nie mam żadnej kontuzji. nie mam kontuzji, Głosu. nie mam włosów, nie mam bicepsów. W ogóle, bo mam małe rączki jak Czego jeszcze nie masz? Tam w środku. tkanki tłuszczowej, bo mózg jest potężny. IQ 190. Zrobić wagę, też mam bardzo mało wagi już, więc nie będzie jakiegoś tam męczenia zrobieniem wagi, więc super, wszystko idzie bardzo dobrze. Chyba że mnie dzisiejsza atrakcja zniszczy i spadnę z 15 metrów, to może się ta walka nie odbyć. Meru 18.
Dobra. Meru, bo powiem widzom, kim jesteś naprawdę. Zakładaj rękawice. A my to wiemy. A my wiemy, Ty myślisz, że my nie wiemy, ale Ale wiemy. Meru, uważaj sobie. Ma Bo być myślisz, że tajemnica? tylko ty masz na nas nagrywki, my mamy na ciebie całego YouTube'a. Jak to piwo? Jak to piwo takie jest? jak ta rejestracja A, bełchatowska. Aha, ale jest takie piwo też. A Meru się urodził w Bełchatowie. Jak to wrzuci, to ma psychę i znaczy, że jest EBEB, tylko ma psychę. Jak nie wrzuci, jak nie wrzuci, to znaczy, że jest EBEB. Ale cię rozkwinili w tej łodzi szybko, co? Papiery na ciebie szybko dotarły. I tak tego nikt nie obejrzy, bo to dzień z Pawlakiem, to wrzucę. Proszę cię, bij jak mężczyzna, jak robisz ze mną w parze. Dawaj. Nielegalny! Ja? Double check, double check. Tomatus! Jestem zmęczony już tym wszystkim. Czas odpocząć. Pytanie! Anita! Kto zada pytanie? Kto jest mistrzem? Nie. Kto zada pytanie? Anita! Nie. No ja wiem, a wy nie wiecie. Paweł zada pytanie. Paweł, zapytaj nas o coś. Zapytam was o coś. Zapytaj, Paweł! Kto jest mistrzem? Kto jest mistrzem? Kto jest mistrzem? Ale zapytaj! Ale on ma silną psychikę. Zajebiście. Brawo. Tak wyszło, że ja byłem dzisiaj. Muszę zapytać Wojka, czy na następną walkę mogę w tym kasku z kratką być. Ściągną ci sobie. A Wojtek tak, a Adrian nie ma sprawy. Obełta? Jak się nie boi? Solicza. Na którą nogę bym go podał, Paweł? Na lewą czy na prawą? Na dwie naraz. Na dwie naraz. No dwie byś łapał, tak. Tak mu tak to robił, to mu zrobił. No bo kop na jaja na start. 2 razy dostałem tak porządnie. Kiedyś tak z 10 lat temu. I od tamtej pory nauczyłem się nosić suspensor. Teraz znowu już ze 2 lata nie noszę, bo nie dostałem. Jak dostanę, to znowu się nauczę nosić. I z 3 lata temu przed Michalskim robiłem chyba z Fifkiem. I Fifek był z dołu i oczywiście wiecie jak mnie odepchnął? No jaja. I też zostałem zdokautowany na 10 minut. Miał straszny regres tym One Champion, nie? Tego pierwszego, no to ciężko powiedzieć, a drugą walkę, no to przegrał, nie? KSW też przegrał z Duplessisem, nie? Też od ciosu, więc też go złapał chyba lewą ręką, tu go złapał lewym łokciem, a Drikus go złapał chyba lewym sierpem. A co powiedz, bo się nie wypowiadałeś? Parnas zostaje w KSW. Cieszysz się? No cieszę się, bo Parna został 600 000 euro, no to ja teoretycznie jak z nim wygrałem, to powinien dostać 601 000 euro. Paweł, jest to logiczne? A jak ja wygrałem to będę dostać 602 000 euro. Nie działa to, tak? To może w tym sporcie nie chodzi o to, żeby wygrywać. Albo efektownie przegrywać. Albo efektownie przegrywać. Musisz to zmienić. Ładniejsza brudna wygrana niż piękna przegrana. Paweł, co jest ważniejsze? Żeby dać siebie wszystko. I dać kibicom to, co chcą. Ważne, żeby nic się nikomu nie stało i żeby wygrał lepszy. Których jeszcze nie znamy. Te piękne chwile. A Damian powie tak, obejrzy vloga i powie, kurde, ale miękki ten Paweł, easy job. A Paweł zobacz, Paweł teraz Buduję łechtaczkę, że mam. wyjdzie do walki, nagle z łechtaczki wypadną takie polsy, takie. To kurwa, że po ziemi będą tarły. Dzisiaj nie ma dnia z Pawłem Pawlakiem, tylko z Tomem Cruzem. Lub innym polskim zawodnikiem podobnym. Ty, bez kitu. Jakbyście zrobili w KSW plebiscyt na gorzej wyglądającego mistrza w historii KSW, najgorzej wyglądającego fizycznie, to Paweł byłby w top 3. Zgadzam się. Ja myślę, że Paweł by wygrał z Defisem. Słuchaj, Nie, za, Defris ze względu za na na- wielkość wygląda lepiej. za naturalność trzeba płacić taką cenę. To jest to. Czyli co, we Francji? Grudzień bez problemu? We Francji.
No dawaj, przybijmy tutaj na wizji, żeby we Francji zawalczyć. Bo Bartosz nie chce przybić. Przybijasz na Francję czy nie? Francja. Ja mówię oficjalnie, że moi wszyscy zawodnicy są gotowi walczyć na Francji i gotowi są normalnie poddać się testom którego antydopingowych Komisji Francuskiej. A którego to W jest? grudniu. A ja mam 10 grudnia wyjazd serio do Tajlandii. Czyli nie zawalczysz we Francji? Nigdy w życiu. Jak dadzą w euro, to zawalczę. Tak? Jak zawalczyć Czyli dadzą w euro. jak dostaniesz swoją garzę w euro, to zawalczysz we Tak, Francji. pierdzielić ty Tajlandię. Okej, dobra. Bo rodzinę zabieram. A ty Bartosz? Jak zapłacą twoją garzę w euro, to zawalczysz we Francji? A bez tego? Przybijasz na Francję? I zabiję Parnasa wtedy. Nie, tak nie mów, bo zablokuję. Przybijamy na Francję? Zabiję go. Przybijamy na Francję? Ja już mówiłem dawno, przecież ty już przybiłeś. Na Francję. Przybijamy na Francję? Tak. Jaki pot zaczął mi wychodzić, ty. Muszę się wytrzeć. Ty stres straszny. Panie i panowie, niestety nie zawalczą. Niestety nie zawalczą, zobaczycie. Bo to jest po prawej stronie, czyli są gofry, lody, no to idziesz po prawej stronie tam do końca i tam jest park linowy taki duży, żebyś się tylko nie przestraszył, jak to zobaczysz. Bo to jest bardzo wysoko. Założyłeś pampersy? No ja mam pampersy, bo mam sobie dziecko i jakieś tam mi zostały, ale ty nie masz, żebyś nie było kleksa w gadkach. Na majtkach. Ja wziąłem tampona. To chociaż nic nie wypadnie. Ja myślałem, że to będzie coś poważnego. Przecież nie przejdziesz tam. Ja bez zabezpieczenia pójdę. Zakład, że robimy bez zabezpieczenia? Bez zabezpieczenia. Chodziło, że bez prezerwatywy. Kubuś nie będzie miał co A nie jeść. ma zniżki na sportowców? Nie żartuję. Paweł postawił. Nawet jakby chciał, to mu nie oddał. Ty, Paweł postawił. Jestem w szoku. Ty, jestem w szoku. Ty, ale ty nie wiesz, jak będziemy nagrywać teraz odcinek do mnie, też ja tobie będę stawiał. Tam to dwie Bo tam pewnie droższe będzie te... On specjalnie wybrał najtańsze, pójdziemy na go karty, będę musiał 200 zł za niego zapłacić. pracuje. Nie śpiesz się, spokojnie. Nie stresuj się, Adrian. Prawidłowo. Ale jest obstrany. Jak przechodzę? Jak przechodzisz dalej, to zawsze przepinasz pojedynczo, bo co najmniej jeden musi cię asekurować, tak? Uważaj. Tam tu już tu jest wysoko. Ale jaja. Ja cię tu trzymam. Ty, to możesz dać śmieszne, bo No nie no, to jest fajne. Będzie zabawnie. On już teraz tutaj się boi troszkę. No nie, oszukali, miałem być pierwszy. Teraz tracę pewność siebie do walki. O, już puchnie! Człowieku! Jo, ale jajca, uwielbiam to. Jak to przejdę, to już będę nie do ruszenia. No, dokładnie. Ty, ja to jestem obstrany. Idę bez zabezpieczenia, dawaj. Stój, kur... Ale leszczyk, ty. Ty, tu jest wysoko. A kurde. Wchodziłeś tu? No, Kłamie. no nie, ja na tej najwyższej byłem z rolkami. Człowieku. Zaczyna się. Zejdź, zejdziesz na tą dla dzieci. Przepraszam, czy jest coś niższego? Ja pier... Tu jest jednak wysoko. Ja pier... Wiedziałem, że tak będzie, dlatego dobry to był pomysł na rozrywkę dla was. Nie podoba mi się to, chłopaki. A to jest pierwsza przeszkoda dopiero. Jaki to był głupi pomysł. Jak ja mam się tu wdrapać? Najszybciej. Jak najszybciej. Ale jajca. Adrian! Adrian! Ja pier... O ku... Ja to chyba to pier... Ale go zniszczę, go tam zdubluję. Mogę już brać linkę? Nie! Żeby go nie pociągnął. Ale Czeku! Ja się tak trzymam, że aż mnie palce bolą. O tak się trzyma tam drzewa. Klincz razy milion. Klincz, czuj! Klincz, czuj! Wiedziałem, że to będzie śmieszne. Ja to chyba to pier... Średnio. Dobrze być elastycznym i plastycznym, a nie być spinaczem. Ja pier... Szefie! Jaka tu jest rada, żeby po tym iść? Tak, żeby się nie wypierdolić. Ty, ja to jestem obsyrany. Wiem ci, że to jest ciężkie. Nie jest wysoko dla ciebie? Jest, no ja mam lek wysokości duży. Ta
masz, ja mam lek wysokości. No idziesz, no po prostu łapiesz się i idziesz. Musisz po prostu iść, to jest ciężkie. No wiem, próbuję, wiesz co? O, Adrian, idę za tobą od razu. nie, poczekaj. Ja pierdolę, Meru. Zejdę, to sam ci najebę. Bo to ty wymyśliłeś, że chcesz mieć ciekawy content. Ej, my robiliśmy trening przed tym. Dobrze, ja jestem silny, człowieku. O! Ale żeś nas wpierdolił, Nygusie. Paweł się nie śmieje, znaczy, że jest zesrany. Nie wiem, czy jestem zapięty. Szefie, jechać? Ile będę tam jechał sekund? 8. 3 dni! Powodzenia, ale często się psuły te rolki, wiesz? To jest ten problem w tym parku. 2 razy dlatego był nowy właściciel, bo do więzienia poszli. Te słabsze dostałeś. Jechać? No dawaj, no nie ma czasu! Nie, boję się. Tutaj jeden człowiek kiedyś umarł. W tamtym tygodniu. Dobra, złapać zieloną, tak? Ręce tu. 3, 4. Bartosz jest lepszy od Pawlaka! Ej, leci tak! Jestem najlepszy! Jest! Jestem ja i długo, długo nic! O, trochę obsrany byłem. Ty, powiem ci, że to jest lepsze niż walka. Bo w walce się nie boję, a tutaj jestem obsrany. Spadniesz! Kupę czuć na górze teraz. Ale od ciebie! A mogę iść od razu za nim, czy nie? Trochę mu będziesz przeszkadzał wtedy. No wiem, dlatego chciałbym to zrobić. Dobra, idę. Nie, bo będziesz mnie bujał. Huku. Jak to przejdę, to nie ma gościa w KSW już na mnie. Buja tam czuję. Dobrze, że robię porządną motorykę. Ty, ja bez rogi idę. Zrzucę go. O ja. Ja to jestem cały spocony. Pa, tak się idzie, zobacz. Ale to jest spocony. O, czego? To się grze. No to jest ciężki trening. Mogę jakoś to przeskoczyć? Teraz to się na bank. To co, bez zabezpieczenia końcówka? Cwaniaczku? Ale bujasz mi! Skurczysyn. Zatukę go. No, dobrze buja. Buja, bo ty bujasz i ja bujam. Zajebiste. Tu tak skrzypi. Ty Zrzucę drzewo go. peka, zeskakuj! Skoczymy na tą drugą, na niższą. Kurczę, poplątało mi się. Ja muszę jakoś tam się dostać i przepiąć. Mogę pójść pierwszy, jak chcesz. Co? Mogę pójść Nie, pierwszy. ja skończę to pierwszy. Chcę pokazać, że jestem... Ty, on mi czas psuje. Choćbym miał zginąć. Robimy test drachy na dole. Co to jest dziecinada? Myślałem, że to jest wyżej. Ja jestem tutaj dla Bartosa, żeby się z niego pośmiać. Ja się w ogóle nie boję. Szefo, tu? Masz roboty trochę z nim, co? Pierwszy taki gościu, który tyle gada, Ja wolę zapytać. niż spaść. Właśnie. I wchodzę i to pojedzie samo, potem ciągnę, tak? Jej! Paweł, nie przejdziesz tego! Poczekam na ciebie. Szybciej, jak lina na motoryce to ma chodzić. Aha, ja nie robię ugralki. Paweł, Paweł! A teraz się musisz wciągnąć. Nie takie proste, co? Widzowie, pośmiejemy się teraz, patrzcie na Pawlaka. O tak. Malutkimi kroczkami. Ty, mnie nogi bolą. Ty, to się buja jak po... Ale mi się w jajca biło. Buja, co? Dobrze, że wagę robię, bo mógłby się tu nie zmieścić. Świeć się, grubasa. Na czerwono? Tak. Ma taką lampkę samą jak kolor mordy teraz. Ty, tylko nie wiem, czy to tak zaciska zwierat, czy o co w tym wszystkim chodzi. Panie chłopie, ja muszę iść jeszcze do domu coś zjeść. Człowieku. Nie mam tyle czasu. Jadę! To jest najlepsze. Paziu, boję się. Wiecie, kto tak mówi? Ten gościu z przodu. O nie, wróciłem się plecami. O kurde. Co? Dobre. Zaczniesz się ruszać, lamusie? On na drabinkach jest cienki. Ty, mogę to nagrywać?
On sobie nie radzi. Dobrze, że Janikowski nie jest taki mocny jak te drabinki. Oby. Chłopaki, muszę wrócić po Pawła. Muszę wrócić po Pawła, bo on nie przejdzie. On sobie nie poradzi tam beze mnie. To jest ciężkie w chuj, ci powiem. A ty masz słabe ręce, no to wiadomo. Ja pierdolę, ale to są jaja. Gruby, nas to już pojechało do końca. Czego się nie robi dla followersów? Dla fanów, powiedzcie nam, moi kochani, to KSW beze mnie i bez Pawlaka, to nie wiem, co by nagrywało. Gokardy. Tak. Strzelaniny i pościgi gangów. Paweł. Kurczę, on będzie miał zakwasy po tym do walki z Janikowskim. No właśnie nie wiem, czy to był dobry pomysł. Czy ja to jest taki trening, że... No. Już widać u Pawła wiek, niestety. Kiedyś jeszcze mógł ze mną rywalizować, ale już jest za stary. Ale dam mu wygrać na koniec. Ty dobra, kto chce się ze mną założyć, ja to przebiegnę. Patrzcie na to. Przeżegnam się. Kurde. Ja idę bez zabezpieczenia. Dobra, już. bez zabezpieczeń. Ty. Ja już idę bez zabezpieczenia. Na wszystko, żeby wygrać. Skacz, Paweł, skacz, pierwszy być na ziemi. Czekaj. Czy będę pierwszy? Czy będę pierwszy? Czy będę pierwszy? Jeszcze daj mi- Czy będę pierwszy? Czekaj, muszę tu przejść. Wygrał ze The mną. champ is here! Ba, nie wiedziałem, No że... Ty, nie wiedziałem, że jest tak mocny fizycznie. Kondycja jest. Jak zwykle zaskoczył w piątej rundzie 30 sekund przed końcem. Adrianku, Usypiał. Adrianku, jak ci podobało? Ej, wiecie co? Ja to czuję takie endorfiny po tym, że jak wszedłem tam na początku, po tej siatce, to się na przykład czułem takie, że wysoko. Czułeś strach? Czułem strach. Powiem wam, że to było zajebiste. Ty, ja na to, ja teraz w weekend biorę patkę na to, żeby ona przeszła. O, może być ciężko. To nie jest naprawdę proste, to musisz przełamać strach. Kurapka, będę musiał za nią łazić, bo przecież ona się zakręci. To musisz jeszcze raz to zrobić. Będzie po żonie, ty. Człowieku, ja się spociłem bardziej niż pode MMA dzisiaj. Czyli my byliśmy na najwyższym w sumie, czyli zdobyliśmy tutaj wszystko, co mogliśmy zdobyć. Wyższa, ale nie najtrudniejsza. Jest tu coś trudniejszego? Wysoka 2, tam te szczebelki w górę. O. Prawie tak wysoka jest jak ta mega wysoka, ale najbardziej wymagająca. Okej, ty, to na to będzie trzeba przyjść. No to teraz sprawdzimy, kto ma lepszą pukawkę. Kto ma większą strzelbę? Ty, a trafisz w ten metal? Dobra, to zawaj pojedynczo, kto w białe, no. No ja pierwszy. Dawaj. Daj. A, jest! Teraz ja. Ty. Teraz muszę 3 trafić. Bujające nie będę walił. Dobra, walę. Dobra, jest. Trafiłem i nie poszło. To trafiamy, a nie chce się przewrócić. Zobacz. O, no dobra, teraz się przewróciło. Nie liczy się, jak ty najechałeś teraz. Trzy 1 z Adrianem mam. Dobra, ja ostatni zrobię i będzie 3-2. Jest. 4-1. Walcz człowieczka. Człowieczka swojego. Chyba kulki się skończyły. Ja tak dobrze trafiam, że dajcie Adriana tam, ja mu strzelę jabłko. Wolałbym nie. Człowieku, on 2 magazyny miał schowany, tak z tymi tiketami, co nagrywaliśmy, miał skitrane w gaciach, to miał drugi magazynek. Widać, to jest czempem prawdziwym w każdej dyscyplinie życia. Człowieku, dobrze, że chociaż kurwa byłem pierwszy na tym. Co prawda na końcu mnie wyprzedził, ale to wytniemy. To wytniemy. Mówiłem, że mam dobrą strzelbę. Dobrze, na moim odcinku idziemy na auta. Tam nawet nie ukończą krążenia. Nie, mogę przegrać wtedy, no. Ale fajne, co? Adrianku! Bardziej oberwał. Słabiutko! Po lewo? Słabiutko, ty! Zobaczcie to! Sama głowa praktycznie. Ty, Robert, ty masz swoje plakaty? W ASG ty masz swoje plakaty? Ty, faktycznie ten Pawlak dobrze strzela. Ty, ja miałem mało kulek, oszustwo. Niech widzowie zadecydują, kto lepiej strzela. Nie bawię się w to. Nie, no, wygrał Dygus. Ale nie, i mam wytłumaczenie, bo moja celność, tu, w to Ty w ucho miejsce, trafiałeś. trafiło mi 100 strzałów w jedno miejsce, a on żadnego nie powtórzył takiego samego. Ja mu zrobiłem Dobrze to wymyśliłem? mielonkę z głowy. Jestem doskonały. Dobra, kończ, mam dosyć. Zabiję go zaraz. Adrian nie lubi przegrywać. Nie,
Już się oduczyłem od tego, tylko w MMA nie lubię przegrywać. W sumie też. Kończymy ten odcinek. Widzowie, jeśli też uważacie, że KSW bez Bartosza i Pawlaka nie istnieje, proszę napisać komentarz, łapka, subskrypcja, co tam się daje. Dokładnie. I proszę mówić... I podwyżka dla Podwyżki. Bartosza i Pawlaka. Dokładnie. Grube albo w euro podwyżka. Albo to, co mamy w euro. My nie jesteśmy pazerni na pieniądze. Oj tak. Nie no wiesz, znamy części Polski, w których by strzelali z ostrej, a wy sobie strzelaliście z kulek. Że co, że w Szczecinie na przykład? Nie, chyba nie. Dobra, na razie tu włożymy. Te sporty walki zacząłem trenować dzięki mojemu bratu starszemu, który jest 7 lat starszy ode mnie. I on mi tak dał takiego bakcyla pod ten sport. No i mieliśmy właśnie takie głupie treningi, które robiliśmy. To nie jest to drzewo, bo teraz mieszkam gdzie indziej, ale zademonstruję Wam łokcie. Jak wbiłem w tamto drzewo. Też nie będę bił mocno, bo mam za tydzień walkę. Ale mniej więcej zawsze stałem sobie i wiecie, i biłem w ten sposób łokcie. W taki sposób, żeby wszystko było silne generalnie, nie? No i kopanie tak samo, to moje piszczele generalnie to mam takie góry wszędzie. Dotknie się mojego piszczela, to masz takie górki wszędzie, nie? A, no i w ogóle nie miałem tutaj włosów wtedy, bo miałem tak powygolone, bo jeszcze robiłem gryfami takimi, dociskałem sobie ten piszczel, żeby był po prostu twardszy, więc... Takie trochę psychiczne generalnie treningi, ale wtedy jak ja miałem tam, nie wiem, przez 14-15 lat, to miało to sens. I wiecie, kickboxer, Van Damme robił takie rzeczy, kurde, z sosnami, no to czemu my mieliśmy tego nie robić, być gorsi, nie? O, czekaj, pszczoła. Pokażę, jak ratuje pszczołę. Pszczołę to musimy uratować, bo pszczoły są potrzebne. Uwaga. Leć. Czekaj, może ją wrzucimy do surfini. Nie, musi jednak sobie sama poradzić. Chyba się zabiła. Mogę polecieć. No może musi odpocząć po prostu na spokojnie. Jesteśmy już w domku z naszym wspaniałym kamerzystą. Będziemy sobie analizować teraz walki Damiana Janikowskiego, później jeszcze zrobimy bonusik taki specjalnie dla Was. No i tak ogólnie spędzam czas, jak nie mam syna, bo teraz pojechał akurat do babci, więc zawsze siedzę sobie, oglądam jakieś filmiki albo po prostu śpię. Jeżeli chodzi o doświadczenie, Paweł Pawlak góruje nad Damianem Janikowskim. To był mój debiut w KSW, dodam Wam to. Dowiedziałem się tą walkę na szybko, generalnie na 4 tygodnie przed walką. Ważyłem 98 kg w ogóle, musiałem zrobić 14 kg w miesiąc. No i się przygotować, bo w ogóle nie miałem bazy tlenowej, bo to były wakacje, więc nie było łatwo, tak? Ale no wiadomo, bierzemy życie jakie jest i dostosowujemy się do niego i zrobiłem wszystko i wygraliśmy tą walkę. Główny plan był taki przede wszystkim, żeby być szybszy od Damiana, wyprzedzać go i być bardzo ruchliwym, tak? No jak widzimy tutaj high kicki też wchodziły. O, obrotóweczka niezła. To mi się podoba. I te pierwsze 2 rundy były właśnie takie bardzo mocno pode mnie. Tu przyznam, Damianowi się udało. Poszedł middle na wątrobę, ale nawet mu tego nie pokazałem, bo jestem taki, że na walce jak coś dostanę, no to staram się przejść po prostu na bok, pochodzić troszeczkę i popracować na zmyłkach, tak jak teraz, tak? Także szczerze Wam powiem, że nie wiem, gdzie Damian widział równą walkę, ale na razie tej równej walki nie widzę. Może on inną walkę oglądał. Ten mój taki dziwny styl walki wydaje mi się, że jest z tego, że ja po pierwsze z dużą ilością trenerów też robiłem różnych, od każdego wziąłem inną wiedzę, ale też ja mam taki swój jakby wizję na to, że ja generalnie bardzo dużo też sparuję z podopiecznymi i takimi też amatorami, którzy tak naprawdę nie umieją bić i biją z takich dziwnych kątów i ja tak naprawdę się od nich uczę, bo oni mnie na przykład czasami trafią coś w ogóle nie wiadomo skąd. Ja dzięki temu się uczę i też staram się czasami ich naśladować i dzięki temu łapę jakby ich trochę taki ruch i przez to też zadaję takie ciosy, bo ja później na przykład staram się robić to z zawodowcami, a zawodowcy są bardziej powiedzmy ułożeni, powiedzmy tacy prości są w tym wszystkim i przez to ja sobie takie udziwnienia często wkładam do tej walki. O, tu ładna praca, poszła lewym frontem na głowę. Powiedz mi, że jestem frociarzem, powiedz mi to w twarz. Damian jest trochę ode mnie niższy, tam z 3-4 cm, więc też planujemy bardzo fajne akcje na niego. Powiem tak, jeśli się ta akcja któraś uda, to będzie knockout roku.
Śniło mi się, że go w drugiej rundzie poddałem trójkątem rękoma, a tak samo wcześniej przed walką z Romanowskim śniło mi się, że z nim wygram i go porozbijam w parterze, także idealnie. Dzięki Damiano, że powiedziałeś mi to, bo dzięki temu zaczęliśmy robić z trenerem obrony trójkątów rękami. I już mam tak to opracowane, że jak będziesz ściskał z całej siły, to nie da rady to mnie udusić. Porównując mnie do Tomka Romanowskiego, no to jesteśmy dwoma różnymi zawodnikami przede wszystkim, bo ja jestem zawodnikiem bardzo ruchliwym, wszechstronnym w każdej płaszczyźnie, bo czy zapasy, coś tam potrafię, czy parter, coś tam potrafię. Paweł jest średni w każdej płaszczyźnie, czyni go mocnym zawodnikiem MMA. I mnie ciężko jest kontrolować ogólnie na ziemi, więc będzie mu to bardzo ciężko wyegzekwować, żeby mnie utrzymać na przykład w parterze, bo ja jestem bardzo ruchliwy. A nawet jak nie będę ruchliwy, to dostanie 5 łokci z dołu. Ale tego na przykład z dołu, tych łokci, to troszeczkę po walce, jak jesteś na dole i bijesz, nie? To troszeczkę mnie nauczył Czarek Kejsik. Bo ja na walce z nim, jak go obaliłem, bił mnie właśnie takimi... Ja nawet myślałem, że to będzie nielegalne, a to jest legalne normalnie. Możesz bić z dołu w ten sposób. Także dzięki Czarkowi mam jakby co... Asa na Damiana będzie po prostu dostawał łokcie z dołu. Damian zrobił się trochę taki arogancki w tym wszystkim i myśli, że ta walka będzie dla niego łatwa. Wierzy w swoje umiejętności na pewno 100% i wierzy w to, że może wygrać, więc może ta arogancja wychodzi z pewności siebie tak naprawdę. Jest taki pewny siebie, że przez to staje się aż arogancki. Ja to po prostu tak odczuwam. Nie wiem, czy tak jest naprawdę, ale ja tak po prostu to odczuwam, że on myśli, że to będzie bardzo łatwa walka ze mną. Że to będzie zdecydowanie inna walka niż nasza pierwsza. Tylko że on się troszeczkę myli, bo ja tą walkę wziąłem na 4 tygodnie przed, po pierwsze, więc ja nie miałem takiego tlenu. Teraz ja miałem pełny okres przygotowawczy, więc w ogóle to będzie co innego. Ja 25 minut robię sobie na luzaka, na przykład z Michałem Materą zrobiliśmy 25 minut, ja nawet nie byłem zmęczony, tak, więc chcę po prostu utrzeć trochę Damianowi nosa, że jednak ten Pawlak coś potrafi, trzeba się z nim liczyć i nie można go lekceważyć, tak. Jak ja jestem przygotowany, to naprawdę jestem mocny, a to były naprawdę dobre przygotowania. No to co, teraz trzecia przegrana runda? Teraz będzie, tak, no trzecia runda, ale no, ja słyszałem, że wygrałem wszystkie rundy. Damian uważa, że trzecią wygrał. I wcale ta runda nie była taka, wiecie, jednostronna dla Damiana, bo ja... O, coś się zwiesiło. Nie ma trzeciej rundy. Jest. Wywalili to na szczęście. Tu wygrałem wszystkie rundy. Na to wychodzi. Ej, może internetu nie zapłaciłem. Trzeciej nie ma co oglądać. Ty, nie wiem, co się stało, czekaj. Coś się przewiesiło. Ale zaraz się odpali. To jest też stary telewizor. O, idzie. Wyłączę, włączę. Runda decydująca, według Damiana. Damiano troszeczkę przycisnął, ale ogólnie no też cały czas ja wytwarzam tą presję, nie? Więc o, widzowie niech zapunktują tą rundę. Jak uważałem, jak ona poszła. Tak? Ja cały czas uważam, że wygrałem tą rundę. Śmieszne jest to, że właśnie w tych walkach w KSW to były wszystkie walki, które zawalczyłem, jedne z łatwiejszych walk, jakie walczyłem w karierze. Bo wcześniejsze walki miałem dużo cięższe niektóre i wychodziłem z jakimiś tam, powiedzmy, obrażeniami. Z Adrianem Błeszczyńskim to chyba jedne z takich najcięższych moich walk w karierze, ale dużo miałem cięższych walk przed KSW, więc to też jest taki fajny jakby smaczek tutaj, że niby najlepsza federacja, a miałem jakby ale to też przez to, że inaczej trenuję, myślę, bo dzięki Dawidowi Pepłowskiemu no zmieniłem się jako zawodnik i jestem dużo lepszy. I kontra, uwaga, bam! Oglądałem to ze 100 razy już, dlatego wiedziałem. Ja nie widzę tu równej walki. Naprawdę. Ale ciągle Paweł ma opuszczone ręce. Tak jakby... A Pawlak ma opuszczone ręce, bo zawsze ma opuszczone. To 3 lata temu prawie było, więc na pewno zrobił duży progres od tego czasu. Ale to też nie jest tak, że ja nie zrobiłem, nie? A dociskaniem tej walki na pewno zdecydowanie nie wygra. O, ja na takich clincherów to mam najlepszy plan, więc... Jeśli kojarzycie jeszcze takiego clinchera z KSW, więc po prostu bić i chodzić na nogach. Cała walka była dobra, bo mieliśmy walkę wieczoru z Damianem wtedy. Fajny bonusik wpadł. O, fajnie, bo ja bym zdobył 3 bonusy na raz. Czyli walka wieczoru, poddanie knockoutu. Nie wiem jak to zrobię, ale byłoby fajnie. Teraz generalnie ta ostatnia minuta, no to będzie clinchował cały czas i to jest chyba wszystko z tej rundy, nie? Ja go na pewno nie lekceważę i podejrzewam, że to będzie bardzo ciężka walka. Podejrzewam, że Damian chce tak bardzo tego pasa, żeby sobie i wszystkim udowodnić, że jest do tego zdolny. Tak jak zdobył medal olimpijski, tak samo pewnie myśli, że może zdobyć pas z KSW, ale no ja też tu jestem i
Też chcę ten pas, żeby został u mnie na biodrach. Your winner is Paweł Pawlak! Pierwsza runda z Romanowskim była ciężką rundą dla Damiana ogólnie, nie? Więc on był nawet podłączony. Ja to mówiłem od początku, jeśli Damian będzie robił MMA z Romanowskim, to wygra tą walkę, ale jeśli Damian będzie chciał walczyć w stójce z Romanowskim, to przegra tą walkę. I widać było, że po pierwszej rundzie po prostu wyciągnął wnioski, tak? I dzięki temu wygrał. Choć też tam mówi się niby, wiesz, że niby złamał 2 ręce Romanowski po pierwszej rundzie, więc to też wiadomo, ciężej później się walczy, wiadomo. Liczy się wynik końcowy. Nikogo to nie interesuje, że Tomek złamał ręce, liczy się efekt końcowy, że przegrałeś, tak? Więc wygrał z nim. Ale no ja też mówię, nie jestem Tomkiem Romanowskim przede wszystkim. Ja mam bardzo dobrą bazę zapaśniczą. Ogólnie ciężko mnie bardzo jest obalić. Tomka obalał za jedną nogę bardzo dobrze, ale no ze mną już będzie mu ciężko. Jestem trochę innym zawodnikiem. Jestem wielopłaszczyznowy i nawet jak mnie Damian obali, to ja wstanę bez problemu albo go poddam. Dobra, skończyliśmy moją walkę, analizę z Damianem Janikowskim, a teraz macie ode mnie bonusik. Ja ogarniam stanowisko komentatorskie i się muszę przygotować. I dzień dobry wszystkim! Zapraszam Was na moją najbardziej ulubioną walkę, historyczną walkę w KSW, której walczyło 2 bardzo dobrych zawodników, tak zwany clincherów i Igor Michaliszin, także zapraszam do mojej komentatorki. Zakładamy słuchawki, odpalamy i lecimy przedstawienie. Dobra, uwaga, zaczynamy 2 wspaniałych zawodników, znanych z bardzo agresywnych wymian i walki przede wszystkim w stójce oczywiście, tak? Bo to jest 2 strikerów, którzy nigdy nie dążą do klinczu ani do zapasu, więc już się nie mogę doczekać tych emocji. Piękna walka, na razie bardzo się badają. Jest to coś pięknego, to jest esencja tego sportu tak naprawdę. Nic nie robienie, a przeciwnik nie wie, co się dzieje. Czekamy na akcję. Piękne zmyłki Adriana Bartosińskiego. Uwaga, uwaga. Czy to się zaraz nastąpi? Czy będzie knockout w tej walce? Jest! Mamy to, co kochamy! Mamy to, co kochamy. Adrian Bartosiński, jak zawsze, do klinczu. Założony Khabib i trzymamy do końca rundy. To jest to, co kochają wszyscy kibice. To jest właśnie esencja tego sportu. Coś wspaniałego. Czy coś się zmieni? Nic się nie zmienia. O to właśnie chodzi. To kochają kibice. Uwaga, o! Jest! Widzieliście ten cios? Widzieliście to? Czuję, że Igor już jest nieprzytomny troszeczkę po tym ciosie. Dodam od siebie, że Adrian Bartosiński ma bardzo silne nogi. Jak on złapie Cię, nie masz szans, żeby wyjść z tego. Jak skrzyżuje tak nóżki do siebie, o tak, w ten sposób, nie ma szansy, żeby wyjść. Naprawdę, robi to bardzo dobrze. Jest fenomenalny w tym. Adrian mógłby stal zgnieść nawet. Jakby ten arbuz był ze stali, to i tak by go zmiótł. Uwaga, minęła 2 minuta, a w tej walce ciągle nic się nie dzieje. A, już zaraz zejdziemy za plecy. Uwaga, czy Adrian przejdzie za plecy, czy przejdzie za plecy? Uwaga, no nie przejdzie. Piękna praca w klinczu, naprawdę jest to poziom światowy. Ja uważam, że Adrian powinien zrobić sobie tatuaż na ciele, już taki prawdziwy i powinny być tam złączone ręce. Tak zwany klincz, żeby był z nim całe życie. To jest jego punkt rozpoznawczy na mieście. Piękne trzymanie, naprawdę jest to poziom bardzo wysoki i przyznam, że jak oglądałem tą walkę na żywo, to miałem podobne emocje. Bezradny Igor naprawdę nie wie, co zrobić. Oj, coś się dzieje. A nie, nic się nie dzieje jednak. Czekajcie, bo zaczynam troszkę zasypiać. Dobra, jestem z wami. Piękny bark! Widzieliście ten bark? Naprawdę nie wiem, czy nie ma Igor złamanej szczęki. Fenomenalna walka, no dawno nie widziałem tak dobrej walki. To jest lepsze niż walka 2 strikerów, którzy chcą się znokautować. Serio wam mówię. O, jakie ciosy! Dobra, przewijmy to dalej. Nie mamy tyle czasu antenowego. Do końca. A nie, może za długo. Aż tyle nie klinczował Adrian. Ja dodam od razu, że druga runda wyglądała tak samo. Usypiał naszego Igorka i zobaczcie, jak pięknie to zrobił Adrian. No. Coś wspaniałego i piękna balaka na nogę. I to jest właśnie esencja tego sportu, że trzeba właśnie czasami uśpić 15 minut przeciwnika, żeby go później poddać. Bo takie były założenia generalnie, więc naprawdę zrobił to fenomenalnie. A tak teraz na poważnie, no Adrian miał złamanego nosa i musiał generalnie dbać o swoje zdrowie i dlatego tyle było klinczu, ale trzeba się troszeczkę z niego pośmiać. Pozdrawiam, Adrianku. Długo nic! Jeszcze w taki sposób starcie
No, właśnie, długo nic.